Zamek Peles znajduje się pomiędzy Warszawą i Bukaresztem. Jest on zlokalizowany w miejscowości Sinaia. Jest on otwarty codziennie oprócz poniedziałków. Bilet nie należy do najtańszych i jest ich kilka opcji. Najwłaściwszym wariantem jest bilet za około 30 euro. Można wtedy zwiedzać cały obiekt. Odwiedziłem ten pałac w drugiej połowie września. W sumie było już poza sezonem turystycznym, aczkolwiek ilość osób zwiedzających była ogromna. Zamek Peles to dawna letnia rezydencja królów Rumunii, absolutna perła architektoniczna swoich czasów. Zbudowano go z inicjatywy króla Rumunii, króla I Hohenzollerna. Rezydencja wzorowana jest na tej w niemieckim mieście Sigmaringen, gdzie Karol spędził dzieciństwo. Budowa zamku trwała od 1873 roku do 1883 roku, aczkolwiek w latach późniejszych nadal trwały prace nad wykończeniem tej budowli. Rezydencja jest bogato wyposażona. Znajduje się tutaj lustro i żyrandole z włoskiej wyspy Murano. Można tu także podziwiać bogaty zbiór z zegarów. Kolekcja na zamku Peles składa się z 4000 sztuk zabytkowej broni, 1500 sztuk unikatowych arcydzieł szklanych, 5500 eksponatów ze srebra i innych cennych kruszców, kolekcję witraży, którymi ozdobiono 800 okien. Można tu zobaczyć piękne antyki, porcelanę, a także kunsztownie wrzeźbione meble i schody. W 1906 roku na zamku powstała sala kinowa. Była ona pierwszym tego typu obiektem w całej Rumunii. Zamek ma także salę teatralną z 60 siedzącymi miejscami, nad którą jest szklany sufit. Co ciekawe, dach napędzany jest silnikiem elektrycznym i można go rozsuwać. Zamek Peles był pierwszym europejskim zamkiem całkowicie osiedlonym przez prąd elektryczny. Przy budowie tej rezydencji można wyróżnić polski akcent, mianowicie system grzewczy pałacu został stworzony przez lwowskiego wynalazcę Franciszka Rychnowskiego. Zamek Peles gości wiele ważnych postaci historycznych, od muzyków i pisarzy po królów i królowe. Najważniejszą wizytą był przyjazd cesarza monarchii austro-węgierskiej Franciszka Józefa w 1886 roku. Mówi się, że tak bardzo spodobał mu się zamek i jego otoczenie, że nakazał zrobienie tylu fotografii, ile się tylko da, by móc go oglądać w każdym momencie. Na terenie tego kompleksu pałacowo-parkowego znajduje się także pałac Pelisor. Zbudowany on został w stylu Art Nouveau na przełomie XIX i XX wieku, również z polecenia króla Karola I. Jest on także udostępniony zwiedzającym. 30 km na południowy zachód od Braszowa znajduje się słynny zamek Bran, znany jako siedziba Drakuli. Wstęp do tej atrakcji wynosi 9 euro. Pierwszą drewnianą warownię wzniesiono na 60-metrowej skale zbudowali w tym miejscu na początku XIII wieku krzyżacy. Zrobili to w celu ochrony ważnego szlaku handlowego między Siedmiogrodem a Wołoszyzną. Zakon krzyżacki pojawił się na tych ziemiach w 1211 roku na zaproszenie króla węgierskiego Andrzeja II. Wkrótce potem zostali oni wygnani z kraju, a twierdza przeszła w ręce Sasów Siedmiogrodzkich z pobliskiego Braszowa. Zamek ten został zburzony przez Turków, a następnie odbudowany pod koniec XIV wieku. Tym razem była to gotycka budowla z cegła i kamienia. Misją fortecy było zatrzymanie potencjalnej inwazji do czasu, kiedy przybędą posiłki z Rasnowa i Braszowa. Garnizon na zamku liczył od kilkunastu do kilkudziesięciu wojowników. Rolą zamku była także ochrona szlaku handlowego i ściąganie cła. To miejsce pozostawało komorą celną aż do roku 1836. Na przestrzeni wieku zamek wielokrotnie przebudowywano. Pierwotnie był to zamek z jedną wieżą, następnie w XVI wieku dodano dwie kolejne wieże, a w XVII wieku kolejną. W tym wieku wewnętrzny dziedziniec został ufortyfikowany, mury obronne zostały wzmocnione i zbudowano nowe wejście do zamku. Po remoncie z początku XVII stulecia, który był konieczny po zniszczeniach wywołanych uderzeniem pioruna, dodano attykę i zamek nabrał charakteru budowli renesansowej. Podczas przebudowy ozdoby fasady wykonano wzorując się na ówczesnej sztuce polskiej, określano ten element jako jaskółczy ogon. Pod koniec tego stulecia
Po zwycięstwie nad Turkami pod Wiedniem w roku 1683 zamek w Branie przeszedł w ręce Habsburgów. Od tej pory utracił swoją rolę jako punkt obrony, stał się zwykłą posiadłością. Pod koniec XIX wieku irlandzki pisarz Bram Stoker napisał książkę o Drakuli. Akcję tej powieści umieścił na zamku Bran. Prawdziwy Dracula, czyli książę Vlad Polownik, był historyczną postacią z XV wieku. Był on władcą Transylwanii, który toczył wiele walk z Turkami. Jego imię pochodzi od rycerskiego zakonu Smoka, do którego należał jego ojciec. Zakon Smoka był to zakon rycerski o charakterze bardziej politycznym niż militarnym. Został utworzony, aby bronić Europę przed inwazją Imperium Osmańskiego. Jego symbolem jest smok i jest to związane ze świętym Jerzym, który jest przedstawiany jak walczy ze smokiem i był często patronem rycerzy. Irlandzki pisarz bardzo ukoloryzował postać Drakuli. Również zamek w Bran nie jest prawdziwym zamkiem Vlada Polownika. Prawdopodobnie Dracula spędził w tym miejscu 1 lub 2 dni jako więzień. Miejscem zamieszkania Drakuli był zamek Poenari. Na krótko w drugiej połowie XIX wieku, podczas wojny rosyjsko-austriackiej, na zamku znajdował się garnizon austriacki. W 1918 roku zamek został przekazany królowej Marii. Ta od razu się w nim zakochała i postanowiła przebudować zamek na swoją letnią rezydencję. Zamek zmodernizowano, zelektryfikowano i podłączono kanalizacją oraz otoczono angielskim ogrodem. W późniejszym okresie, od 1956 roku, zamek udostępniono zwiedzającym. Można w nim podziwiać głównie elementy związane z królową Marią. Na zamku w Bran można zobaczyć komnatę królowej na pierwszym piętrze, ukrytą klatkę schodową, łączącą pokoje Marii z trzecim piętrem, pokój muzyczny, lodżię i pokój saksoński, wystawę broni, piece z malowanymi kaflami. Wśród atrakcji można podziwiać dziesiątki schodów, 60 pokoi wykonane z drewna, pokaźne zbiory mebli, zbroi i oręża z okresu XIV-XIX wiek, malowane ikony, posągi, srebra i ceramikę.